Hej, z tej strony Madziow. Dzisiaj zapraszam Was na film z mierzeniem kiecek weselnych z Sheina. Dawno już ten pomysł chodził mi po głowie i w końcu się udało. Będę miała dla Was dzisiaj 4 sukienki balowe, weselne, takie jak szukam właśnie, maxi do ziemi, eleganckie i dzisiaj się właśnie zajmiemy tym tematem. Także bardzo się cieszę. Zaczynamy tą serię, zaczynamy mierzyć sukienki weselne na wesele, które czeka mnie w czerwcu, już Wam o tym wspominałam. Za mąż wychodzi moja siostra, więc szukam czegoś naprawdę fajnego, czegoś eleganckiego. Stawiam właśnie na długość maxi. Odkryłam, że bardzo dobrze czuję się w tej długości. W takich eleganckich sukienkach już byłam dwukrotnie na weselach w sukienkach właśnie tej długości. W maxi sukienkach było naprawdę super, ja się czułam naprawdę super, więc idziemy w ten temat. No i dzisiaj będę miała dla Was 4 super kiecki z Sheina. Film powstał oczywiście przy współpracy z Sheinem. Kto nie wie, kto jest tutaj pierwszy raz, informuję. Dostaję od nich kod, mogę zamówić ubrania, pokazuję Wam je i Wy również otrzymujecie od nich kod. I teraz niestety, ale muszę się tutaj wspomóc, bo są 2 kody. Jeden kod jest PL Madziow, tutaj Wam się wyświetli na pewno, PL Madziow, minus 15%, zmieniają cały czas te kody, więc będę Was informowała na bieżąco. Wszystkie informacje też znajdziecie w opisie na dole i linki do tych wszystkich kiecek też znajdziecie w opisie na dole, więc kod PL Madziow macie zniżkę na minus 15%, ale wiem też, że kod 15 Madziow też działa, bo moja mama ostatnio robiła zamówienie na Sheinie, zamawiała sobie różne pierdołki i kod 15 Madziow też działa na minus 15% i tego kodu można użyć 3 razy, więc widzicie, to się wszystko tak zmienia chyba w związku z tym, że możliwe, że chcą wiedzieć, z którego filmu konkretnie przychodzicie. No więc Was informuję. Wszystkie informacje znajdziecie oczywiście w opisie, zobaczcie sobie. Ja już nie przedłużam. Zachęcam do zostawienia łapki w górę. Dla wsparcia, że tutaj jesteście. Będę dla Was kręcić takie filmy. Będę nagrywać filmy z mierzeniem kiecek weselnych. Wiem, że wiele z Was w tym roku i wybiera się na weselicho. Na różnego rodzaju również imprezy rodzinne. Więc będą takie filmiki, tylko zróbcie hałas na dole, subskrypcja, łapeczka w górę i lecimy. Sukienki będę pokazywała takie, jak do mnie przyszły. Po prostu wyciągnęłam je z wora i Wam je tutaj pokazuję. Nie prasowałam ich, nie układałam, nic z nimi nie robiłam. Oczywiście przed wielkim wyjściem trzeba byłoby je ładnie odprasować, ale ja tego nie robiłam. Tutaj tylko mierzymy, wyciągnięte z przesyłki, wyciągnięte z worków, nakładam na siebie, mierzę, sprawdzamy jak leżą, sprawdzamy jak się prezentują, jak wyglądają. Dzisiaj też wyjątkowo będę mówiła o cenach, bo jeżeli mówimy o Shein, jeżeli mówimy o tańszej alternatywie dla sukienek właśnie weselnych, to dzisiaj będę wyjątkowo wspominała również ceny, ale pamiętajcie o tym, że mogą one się różnić, więc jak chcecie sprawdzić aktualną cenę, aktualny stan magazynowy danej kiecki, no to pamiętajcie, że wszystko będzie w linku, wszystko będzie w opisie. No więc dobrze, no zaczynamy. Zaczynamy od pierwszej sukienki, którą mam na sobie w kolorze wina, czerwonego wina. Mam na sobie rozmiar 5XL i ona kosztuje 190 zł, ta sukienka. Jest do ziemi, rękawek ma taki motylkowy, zobaczcie. Jest takiego materiału półprzeźroczystego. Góra, bardzo ładny dekolt, bardzo mi się podoba ten dekolt. Góra jest taka marszczona, odcięta jest nie pod samym biustem, ale tak troszkę niżej pod biustem. Ubieram ją przez głowę, spokojnie, wszystko się mieści. Rozmiar wydaje mi się, że jest bardzo dobrze dobrany. Ona jest zasuwana na zamek z tyłu, można ją w ten sposób ubrać, ale przez głowę też spokojnie wejdzie, więc jest to odcięcie troszkę niżej pod biustem. No i tak, co ona tutaj ma? Ona ma na biuście takie gąbczaste pady, więc mniemam, że można ją ubrać
ubrać na gołe ciało, bez stanika, bez biustonosza, jeżeli macie mniejszy biust, no to jak najbardziej. Ja bym się akurat na to nie nastawiała, nie nastawiałabym się na ubieranie, na wyjście na wesele bez biustonosza, absolutnie to nie, ale te okrągłe pady robią tutaj taki biuścik zaokrąglony, więc to ładnie wygląda. Jest tutaj taki nadmiar materiału na tej górze, jest tutaj tak przymarszczony, właśnie może przez to, żeby tutaj ta góra miała taki styl trochę właśnie, nie chcę powiedzieć, że oversize'owy, no bo nie, ale taki luźniejszy, tak żeby tutaj ta góra była taka trochę jakby zbluzowana, a dół już ładnie rozkloszowuje się do dołu. Jest dla mnie bardziej tutaj opięta w brzuchu, jak zwykle. Opiera się na brzuchu i opiera się na biodrach. Pod spodem jest podszewka w tym samym kolorze i ona sięga do ziemi, bardzo ładnie się układa do ziemi, rozszerza się, rozkloszowuje. Oczywiście, że jest za długa, takie dobre 15 cm jest za długa, więc ona by poszła do skrócenia. I jakby nie mogę się doczepić w niej do niczego. Naprawdę przepiękny kolor, zwraca uwagę. Taki, no mówię, to jest taki mocny, ciemna czerwień, taki kolor wina. To, co zauważyłam i to, o czym muszę wam powiedzieć, to jest takie średnie szycie. Zobaczycie na przebitkach, z boku szczególnie, po dwóch bokach są szwy i te szwy jakoś tak dziwnie się układają, robią się takie fale. Nie wiem, czy ja wam tu będę w stanie to pokazać. Ten szef. Nie będę w stanie wam pokazać, ale jak ona się układa, to ten szef, mam wrażenie, że podczas szycia ten materiał lekko się mógł rozciągnąć, albo po prostu był na złej maszynie uszyty, albo po prostu złym ściegiem, nie wiem, nie dochodzę, jak to się stało. W każdym razie po dwóch stronach są takie cycki, są takie marszczenia i widać, no widać, że gdyby nie to byłoby wszystko w porządku. Gdyby nie to byłoby w porządku. Po prostu robią się takie karby. Tak jakby, no nie wiem, sukienka jest taka zwiewna i lekka, przez środek leci ten szef, który ją tak lekko podciąga do góry i ten materiał się po prostu gdzieś tam zsuwa, ten materiał gdzieś jest poruszony, gdzieś coś krzywo to zostało zszyte, więc to jest minus tej kiecki. Tak się zastanawiam, czy można byłoby to poprawić gdzieś u jakiejś krawcowej, no musiałaby albo to przeszyć, albo to jakoś inaczej zszyć, albo to rozpróć, no nie mam pojęcia, w każdym razie samo wykonanie sukienki jest bardzo ładne, materiał jest w porządku, no materiał jest taki właśnie, tak jak mówię, półprzeźroczysty, weselny, z tą podszewką, ładnie wykończone, oprócz tych szwów, oprócz tego, jak ona się układa po bokach, bo jakby w ruchu może tego nie widać, ale gdzieś tam jak stoicie, gdzieś tam, no widać to, no jest to widoczne, więc to jest jedyny minus tej sukienki, ale oprócz tego jak najbardziej spoko. Także czekam na wasze opinie, pamiętajcie, piszcie komentarze, piszcie opinie, co sądzicie, jak wam się podoba. No ta sukienka jest spoko. Jakbym mogła ją ocenić w takiej skali właśnie od 0 do 10, to myślę, że oceniłabym ją na taką 7. Bo jeżeli udałoby się ją fajnie skrócić, jeżeli udałoby się poprawić te boki, no to byłaby super. To byłaby super. Ona była po prostu pierwsza do wyjścia. Czy ja mówiłam, że mam na sobie rozmiar 5XL? Tak. I większość tych sukienek, które wam będę tutaj pokazywała, to wszystkie będą właśnie w tym rozmiarze 5XL. Brałam największe, bo się bałam. Bałam się, że nie wejdę. To są jednak sukienki, które się nie rozciągają. No więc tak. Kolejna sukienka, granatowa tym razem. Wzięłam granatową, bo akurat podobał mi się krój, ale jeśli chodzi o kolor, to chyba bym już granatowej nie wybrała na wesele.
szczególnie czerwcowe. Miałam granatową sukienkę ubraną na weselu u szwagra chyba 2 lata temu, właśnie, no i ona była taka wrześniowa, więc wtedy ten kolor jak najbardziej. Tak, raczej tej granatowej bym teraz nie wybrała, ale zamówiłam, żeby po prostu ten krój zobaczyć jak leży. I tutaj też mam rozmiar 5XL i ona kosztuje 171 zł. I tutaj też są takie rękawki, zobaczcie, szerokie, motylkowe, tutaj lekko zwinięte, tutaj lekko pomarszczone, bardzo ładnie to wygląda, dekolt cudowny, duży dekolt, ładnie tutaj jest wyprofilowana, ona jest na mnie za duża, może zacznijmy od tego. I tutaj w biuście, zobaczcie, że tutaj odstaje, zobaczcie ile tutaj jest miejsca, bo ta sukienka dodatkowo jest zrobiona z takiego materiału, no poliester oczywiście, nieco grubszy, zresztą zdecydowanie grubszy niż tamta, no taki to jest materiał. Taki to jest materiał, on jest rozciągliwy, właśnie taki jak guma i myślę, że tutaj dobry byłby rozmiar 4XL, może nawet... Nie no, 4XL myślę, że byłby dobry. No i ona jest na mnie tutaj, za duża i tutaj odstaje, ale ładne są przeszycia właśnie tutaj w okolicach biustu. Ładnie tutaj jest to wyprofilowane, no po prostu jest po prostu na mnie za duża. Jakbym miała większy cyz, jakby to się ładnie tutaj opięło, no to ładnie by się też układało. I ona odcięta jest w talii, już widać to odcięcie w najcieńszym miejscu, w bardzo dobrym miejscu i ona od tego miejsca się rozkloszowuje do dołu i ona, jeśli chodzi o długość, jest dobra. Ja mam 1,65 m, zapomniałam wam o tym powiedzieć, ja mam 1,65 m wzrostu, więc tutaj akurat nie obcinałabym jej bym nie obcinała, wszystko z nią jest w porządku, do tego ubieramy oczywiście buty na obcasie, do sukienki maxi, więc dodatkowo to nas troszeczkę podnosi, ta sukienka musi być troszkę dłuższa i ona ma taki rozpierdak bardzo sexy, dosyć wysoko jest tutaj umiejscowiony, aczkolwiek... Czy może być widać majtasy? No, może być, ale nie widzę problemu, żeby złapać gdzieś niżej 2 nitkami albo po prostu przeszyć ten rozpierdak, żeby zaczynał się powiedzmy gdzieś tam nad kolanem albo gdzieś w połowie uda. Jest wysoki ten rozpierdak, jest seksownie, ta jedna noga jest po prostu na wierzchu cały czas. Bardzo fajna sukienka, rozciągliwa, bardzo taka... No na wesele do życia. Do życia na weselu, nie wiem czy wy lubicie tańczyć, czy nie lubicie. Ja lubię tańczyć, ja lubię zjeść na weselu i nie lubię jak mnie coś opina. Oczywiście zawsze ubieram obciskającą bieliznę, zawsze ubieram te majtasy po prostu, które gdzieś tam obciskają. No i jest mniej wygodnie niż normalnie w domu w dresikach, ale mimo wszystko no nie chciałabym być w tak dopasowanej sukience, która za chwileczkę mi strzeli. Nie chciałabym się zastanawiać, czy coś mi nie strzeli. Za chwilę po prostu nie rozejdzie mi się w szwach ta kiecka, jak po prostu zjem coś więcej. Ona się rozciąga, jest bardzo przyjemna i bardzo fajna właśnie na takie weselicho. Nie wiem, czy były inne kolory. Tak się teraz zastanawiam. Ona też jest zapinana na zamek z tyłu, chociaż ja ją ubierałam przez głowę. No jest tutaj duży dekolt, więc spokojnie mi ta głowa przeszła bez problemów. Rozciągliwy materiał, tak jak mówię, bardzo fajnie się dopasowuje. Od razu też mówię, że ona jest bez podszewki. No tutaj podszewki moim zdaniem nie trzeba, bo materiał, tak jak mówię, jest grubszy i rozciągliwy i ta podszewka absolutnie nie jest potrzebna, bo on się nie prześwituje. Ten materiał nie prześwituje. Do tej kiecki chyba jakbym miała zamawiać, to zamówiłabym właśnie rozmiar albo nawet 2 rozmiary mniejsze, no bo jeżeli wezmę rozmiar mniejszy, zobaczcie, nawet tutaj w pasie jest sporo miejsca, no to ona będzie deczko mniejsza, ale nie chciałabym, żeby odstawało mi tutaj dalej w biuście. Wolałabym, żeby było tak tak mocniej dopasowane, więc jakbym wzięła 2 rozmiary mniejsze, to wydaje mi się, że to byłoby fajniej dopasowane, a dlatego, że materiał się rozciąga. No jeszcze raz wam powiem, więc tutaj, jeżeli będziecie zainteresowane, no to koniecznie jeden rozmiar na pewno mniejszy, więc czekam na wasze opinie, co sądzicie. Ona jest już taka elegancka, ona już jest taka, mam wrażenie, poważna, nie?
Tutaj też uważam, że jest bardzo dobrze wykonana, nawet lepiej niż tamta czerwona, bo do niczego się nie mogę doczepić. Wszystkie szwy są spoko, dobrze leży, nawet tutaj bił się, tylko no mówię, większego rozmiaru nie brać, a tak to kiecka jak najbardziej na tak, za taką cenę, naprawdę prezentuje się spoko. Tamta granatowa sukienka w ogóle była marki Ever Pretty. Mam nadzieję, że znacie. Ever Pretty jest taką znaną marką, która robi sukienki dla druhen, też dla panien młodych, coś takiego tańszego, więc jest to granatowa jest marką Ever Pretty. Kolejna sukienka, którą już mam na sobie, jest w odcieniu pudrowego różu i tutaj mam na sobie rozmiar 4XL i kosztuje 148 zł. I ona jest z kolekcji Shein Belle. I różni się też tym, że ona nie jest do ziemi, tylko ma długość midi, do połowy łydki. Uważam, że chyba jest dobrze dopasowana w biuście. Wszystko jest w porządku. Odcinana jest zaraz pod biustem. Rękaw ma też tutaj taki lekko gufrowany, krótki rękawek, nie jakiś taki motylkowy, zupełnie zwykły, tutaj półprzeźroczysty. Odcinana właśnie pod biustem, bardzo ładny dekolt, również zobaczcie jak to się układa. Pod spodem ma podszewkę i ona na dole ma tą sukienkę, spódnicę plisowaną. Zobaczycie na przebitkach jak to się prezentuje. Do tego też był dodany pasek. Taka szarfa bardziej, bo czy ona tutaj ma szlówki? Tak, ma po bokach takie dwa sznureczki, przez które pewnie trzeba tą szarfę przewiązać i to wygląda tak właśnie trochę już inaczej. No nie wiem, czy bym dodawała tą szarfę, czy to tak dodaje takiej piękności tej sukience, czy obyłoby się bez tej szarfy, bez tego paseczka. W każdym razie bardzo spodobało mi się to, że jest plisowana. Podobało mi się, że ona mogłaby być też na inne uroczystości, nie tylko na wesele, no bo też umówmy się, długa kiecka do ziemi jest taką kiecką typowo weselną, którą już może drugi raz nie ubierzecie albo ubierzecie ponownie na jakieś inne wesele. No ale taka sukienka jak ta, właśnie w kolorze takiego pudrowego różu, z plisowaniem, no to i na wesele, i właśnie tak jak mówię, na komunię, na jakieś inne uroczystości rodzinne, czy na jakiś elegancki obiad, czy na jakieś wyjście. No moim zdaniem, no ja ogólnie jestem bardziej za takimi sukienkami, które możecie drugi raz, drugi, trzeci, czwarty raz ubrać, no ale tym razem jest to weselicho mojej siostry, więc po prostu stawiam na tą maxi sukienkę balową, więc szukam takiej. Być może taka okazja już się nie powtórzy, być może takie wielkie weselicho już się nie powtórzy, więc ja jako siostra panny młodej chciałabym mieć taką super fajną balową kiecę, no ale ta też jest niczego sobie, bardzo ładnie wykonana, szwy też fajnie wyglądają, nie ma się naprawdę do czego przyczepić. No jest to materiał oczywiście poliestrowy, jest to materiał taki półprzeźroczysty, tak jak mówiłam, pod spodem mamy podszewkę i pasowałoby ją jakoś rozprasować, ale ja bym chyba jeśli chodzi o te sukienki, to ja bym nie ryzykowała prasowania w domu. Ja bym raczej oddała je gdzieś właśnie do pralni albo gdzieś do prasowalni, żeby mi ją ładnie rozprasowali, żeby mi nie rozprasowali tych plis, ale żeby ona ładnie wyglądała, była taka świeża. No i co wam mogę powiedzieć o kolorze? Wy też napiszcie, co sądzicie o kolorze. Ja zdecydowanie lepiej czuję się w mocniejszych kolorach, w kolorach takich kontrastowych. No jestem blondynką, więc jakby ten pudrowy róż troszeczkę się też zlewa z moją karnacją, więc tutaj pasowałoby nadłożyć troszkę opalenizny, pasowałoby troszeczkę zarumienić lico, żeby po prostu żeby ten pudrowy róż się nie zlewał. Fajnie byłoby być troszeczkę bardziej opalonym do tej sukienki. Ja tak sądzę przynajmniej. No i dajcie mi znać, co wy sądzicie. Bardzo mi się podoba. Na pewno ze mną zostanie ta sukienka. Jeżeli jej nie wykorzystam na wesele. Pewnie jej nie wykorzystam, no bo ona nie jest maxi, nie jest to, czego szukałam, ale naprawdę spoko się prezentuje i być może wykorzystam ją na jakąś inną okazję. Naprawdę niczego sobie i w życiu bym nie powiedziała, że jest ona z Sheina.
No, tutaj ładne przyszycia przy biuście, wyprofilowane wszystko, naprawdę nie ma się do czego przyczepić, więc po raz kolejny czekam na Wasze opinie. Kolejna sukienka, którą chcę Wam pokazać, to sukienka, którą mam w rozmiarze 5XL i ona kosztuje 176 zł i również jest marki Ever Pretty. Jest w przepięknym fuksjowym kolorze. Fuksjowy kolor zalatujący na śliwkę, zalatujący trochę na taki biskupi kolor trochę, no naprawdę mi się podoba, naprawdę fajnie wygląda. Ona też ma ten rękawek motylkowy, bardzo fajny, dla dziewczyn, które lubią mieć zakryte tutaj ramiona, które lubią mieć taki komfort ramienny, że tak powiem, no to jest rękawek, przepiękny dekolt, zobaczcie, te ramiona zaczynają się dopiero tutaj, więc mamy przepięknie wyeksponowany dekolt, na jakąś kolię, na jakiś fajny wisior, aż się prosi. Odcinana jest poniżej biustu, chyba można powiedzieć, że w talii. Jest taki ładny paseczek z odcięciem i od tego paseczka lecą falbany. Ona imituje takie zakładanie. Jeśli chodzi o długość, tutaj też mamy, ta sukienka jest taka asymetryczna. Po prostu jest do ziemi, z tyłu jest do ziemi, a z przodu jest tak do płytki, nawet troszkę wyżej, bo z przodu, tak jak mówię, ona imituje zakładanie, takie właśnie na skos, z tymi falbankami. I to jest sukienka, która też będzie do użytku innego niż wesele, uważam, albo wesele i inny użytek, bo też będzie się fajnie sprawdzała na jakieś wyjście i na inne okazje, jak najbardziej tak, nie jest taka typowa baluwa, tylko jest to sukienka, którą można ubrać właśnie również na jakiś obiad, na jakąś kolację fajniejszą, więc tak, jeśli chodzi o długość, to ja bym jej nie skracała, chyba bym jednak jej nie skracała. Ubieramy wysokie buty, więc ja bym jej nie skracała. Jeśli chodzi o ten przód, o długość przodu, ona robi tą imitację założenia i ona jest założona, ale w pewnym momencie jest zszyta, więc ona maksymalnie z przodu sięga nam do kolana. Sięga do kolana tym zszyciem, ale naddaje tymi falbankami, naddaje tym zahachmęceniem, tym założeniem, więc tak naprawdę ona się gdzieś tam zaczyna zaraz za kolanem, zaraz za łydką, tam gdzieś po prostu ona faluje, więc fajnie to wygląda. Nic Wam nie podwieje, bo jeżeli mam Wam podwiać tą falbanę, to tak jak mówię, ona jest zszyta na wysokości kolana, więc jest ta imitacja założenia, a jest bardzo bezpiecznie, no w tańcu jak najbardziej na tak. Materiał jest półprzeźroczysty, to też możecie zobaczyć i ona posiada podszewkę i ta podszewka, jedyne co się mogę doczepić właśnie do tej podszewki, dlatego że podszewka w tej sukience myślę, że powinna być do kolana. Powinna być do kolana i gdzieś tam ten tren z tyłu, jak ona jest dłuższa z tyłu, krótsza z przodu, to ten tren z tyłu mógł być przeźroczysty, mogłoby być widać trochę nogi przez ten materiał, a tu się okazuje, że podszewka również jest tak samo wycięta asymetrycznie, więc jest krótsza z tyłu, dłuższa z tyłu, przez co ją troszeczkę widać, przez co widać ten tył, ale no ja wiem, czy to jest jakiś problem wielki, jest po prostu również podszewka do samej ziemi z tyłu, z przodu jest wycięta, także i nie widać, troszkę ją widać, no ten tył, prawda? No więc tak się prezentuje ta sukienka. Czy rozmiar jest dobrze dobrany? Uważam, że jest dobrze dobrany. Nie ryzykowałabym brania mniejszego rozmiaru, dlatego że mam tutaj trochę luzu. W biuście, mam luzu tutaj w tym pasku odcinanym w talii, dobrze się w niej czuję, nic mnie nie uwiera, dobrze się układa, jest też zapinana na zamek z tyłu, ja ją ubieram oczywiście przez głowę, więc nie ryzykowałabym brania absolutnie większego rozmiaru. Jeszcze Wam o jednej rzeczy nie powiedziałam, która jest tutaj kluczowa, a mianowicie chodzi o tył, chodzi o plecy, dosyć duży dekolt na plecach, więc tam mogliście zobaczyć, widać mój stanik, więc pasowałoby, żeby ten stanik był troszeczkę obniżony, żeby ten pas od stanika trochę był obniżony no niżej, żeby nam tutaj nie wystawał,
ale też ładnie to wygląda, plecy na wierzchu, tutaj dekolt na wierzchu, te rękawki, które są tak fajnie obniżone, no bardzo mi się podoba, no i ten kolor, także tą kieckę też sobie zostawię, nad nią się też zastanawiam w ogóle, czy w niej iść na to weselicho, czy w niej nie iść na to weselicho, ale na pewno ją zostawię, bo ona się też przyda na jakąś imprezę, fajnie mieć też takie sukienki w razie czego, w razie jakby coś wypadło, to ja nie chcę poszukiwać, bo widzicie, że to poszukiwanie tutaj naprawdę jest takim wielkim przedsięwzięciem, zajmuje dużo czasu, zajmuje głowę i po prostu trzeba podjąć decyzję, a tak to mam coś fajnego, wiem, że mam coś fajnego w szafie, wyciągam, zakładam i jest spoko, więc czekam również tutaj na wasze opinie. To jest nasza czwarta, ostatnia sukienka. Więc wszystkie sukienki na dzisiaj, 4 kiecki udało mi się pokazać, fajne kiecki, bez żadnych jakichś nadruków, bez żadnych wzorów, gładkie, w jednolitej kolorystyce i tak sobie pomyślałam, że fajnie byłoby trochę połysku, blasku i cekinów pokazać, więc już wam mówię, już wam mogę powiedzieć, już wam mogę zapowiedzieć, że zrobiłam kolejne zamówienie w Sheinie i tym razem zamówiłam dużo blasku i dużo połysku, więc już teraz was zapraszam na ten film z mierzeniem. Tutaj były takie matowe, zwykłe sukienki, no takie zwykłe, niezwykłe, na pewno bez połysku, a w kolejnej części będą bardziej szalone, już do mnie idą, już nie mogę doczekać. Napiszcie mi, czy której z nich wam się spodobała, wpadła w oko, w której najlepiej wyglądam, na którą byście głosowały na tak, jeśli chodzi o weselicho. No bardzo dobrze czuję się w tym kolorze, wiecie o tym, kolor różowego na moim profilu na Instagramie jest w tym momencie aż za dużo, bym powiedziała, ale róż to jest motyw przewodni, róż i fiolet to jest motyw przewodni mojego życia, mam wrażenie, to są 2 kolory, które kocham i uwielbiam. No, więc i uważam, słuchajcie, że to zamówienie jest bardzo spoko i oceniłabym je na -5, minus za te szwy. Za te szwy w innej sukience i warto szperać, warto szukać. Myślę, że fajne kiecki można znaleźć w dobrych cenach, bo myślę, że ta kiecka winna, ona była taka przepastna i miała naprawdę dużo materiału i ona kosztowała niecałe 200 zł. Uważam, że w innym sklepie no spokojnie dałybyście za nią i 500 i 600 i nawet do 1000 zł. Oczywiście tam może bez poprawek, bez jakichś drobniejszych poprawek, ale za taki krój, za tyle materiału. No, w rozmiarze plus size oczywiście, więc uważam, że warto poszperać, warto sprawdzać całą tą kategorię plus size, nie plus size, sukienek weselnych, eleganckich, jak najbardziej na takie. Ja jestem na tak, więc czekam na wasze opinie. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, pamiętajcie o tym, po prostu będzie się tutaj działo, będzie dodawane, ale wy też coś musicie dać od siebie, wy też coś musicie tutaj sobie porobić, więc zapraszam do klikania, subskrybowania i obserwowania mojego kanału. Wpadajcie też na kanał vlogowy, wpadajcie też na kanał instagramowy. Kanał vlogowy na kanał instagramowy. Oczywiście tam też pokazuję, co do mnie przychodzi. Niektóre rzeczy, które do mnie przychodzą, odsyłam, nie pokazuję wam tutaj, więc zapraszam was tam, jeżeli macie ochotę. No, również zobaczyć mnie i zobaczyć, którą sukienkę koniec końców wybrałam na to weselicho. Więc zapraszam, zróbcie hałas na dole, a na dzisiaj to było wszystko. Ja się z wami żegnam. Cześć, pa!